Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy zapasy na zimę. Pyszna fasolka szparagowa w sosie pomidorowym może być podstawą błyskawicznego obiadu lub dodatkiem do dań obiadowych. Wystarczy szybko usmażyć małe pulpeciki lub podsmażyć gotowane mięso z rosołu, zalać taką fasolką ze słoika i pyszny obiad jest gotowy. Do przygotowania przetworów oczywiście będzie mi potrzebna fasolka. Ja mam fasolkę w 3 kolorach. Strączki pokroiłam na kawałki o długości około 4 cm. Tę fasolkę ugotuję, aż będzie prawie miękka. Wodę do gotowania fasoli już wstawiłam. Na patelni mam 2 średnie cebule i 2 średnie marchewki, które starłam na tarce o grubych oczkach. Warzywa podsmażę z 2 liśćmi laurowymi i kilkoma kulkami ziela angielskiego. Wlewam 3-4 łyżki oliwy i podsmażę na złoty kolor. Przygotowałam blender kielichowy i 1,5 kg pomidorów. Pomidory powinny być mięsiste. Ja mam pomidory malinowe, ale mogą być w typie San Marzano. Pomidorów nie odbieram, tylko wycinam piętkę i kroję na duże kawałki. Zamiast pomidorów można użyć gotowej passaty. Do gotującej się wody wsypuję pokrojoną fasolę. Fasolkę będę gotować przez około 7 do 8 minut od momentu ponownego zagotowania wody. Do pokrojonych pomidorów dodaję 4-5 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki. Dodaję 1 łyżkę wędzonej papryki słodkiej, niecałą łyżeczkę pieprzu i 1 łyżkę soli. Wszystko blenduję. Na początku blendowania wyłączam na chwilę blender i mieszam, żeby ułatwić pracę blenderowi. Pomidory mam już zblendowane. Można je teraz przetrzeć przez sitko, żeby usunąć nasiona i ewentualne kawałki skórek. Mnie nasionka nie przeszkadzają, a skórki bardzo ładnie się rozbiły i nie ma żadnych kawałków skórek. Surowe skórki pomidorów są kruche i blender bardzo dobrze je rozdrabnia. Fasolkę mam już ugotowaną. Niestety fioletowe fasolki po ugotowaniu robią się zielone. Ugotowaną fasolę przelałam zimną wodą, żeby zatrzymać proces gotowania. Przekładam do fasoli cebulę z marchewką. Wyjmuję liście laurowe. Nie lubię zbyt mocnego aromatu laurowego. Mieszam warzywa. Przygotowałam słoiki o pojemności około 650 ml. Do każdego słoika wlewam sok pomidorowy do wysokości około 1/3. Wkładam fasolę
i lekko ugniatam łyżką. Napełnię jeszcze słoik o pojemności 500 ml. Dolewam do każdego słoika jeszcze trochę soku pomidorowego, tak żeby na górze było około 1,5 cm wolnej przestrzeni. Dodaję po 1 łyżeczce pietruszki, i po około 1/3 łyżeczki przyprawy do kurczaka. Ona jest łagodna w smaku i bardzo ładnie podkręci smak sosu. Tak przygotowane słoiki ustawiłam na bawełnianej szmatce i zalałam zimną wodą. Będę je pasteryzować przez około 20 minut od momentu zagotowania wody. Pyszna fasolka szparagowa na zimę jest gotowa. Możemy ustawić słoiki w spiżarni i wykorzystać zimą do przygotowania szybkiego obiadu. Można podawać z mięsem, rybą lub po prostu z jajkiem sadzonym. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.